Cześć, witam serdecznie. Z tej strony Mister Porada. Dzisiejsze nagranie poświęcone jest wstępu do kursu, który odbędzie się w całości na forum Mister Porada. Dzisiaj to jest takie podstawowe wideo, które bardziej wprowadzi w ten świat wykresu, świat cen, świat świec, knotów i charakterystyk zasięgów tych świec, tworzeń się z takich stref wolumenowych, stref cenowych, linii wsparcia, linii oporu. Jak to wygląda od takiej podstawowej strony, dlatego że ważne jest, aby mieć dobre i silne fundamenty. Ważne, żeby to były właściwe fundamenty. Wtedy w perspektywie czasu to, co przyswoimy, dużo lepiej, najzwyczajniej w świecie rozumiemy i łapiemy prawidłowe nawyki i prawidłowe doświadczenie. Dzisiaj opowiemy sobie o kilku podstawowych kwestiach. To nagranie nagrywam po raz drugi, ponieważ na wcześniejszym nagraniu plik został uszkodzony, więc powiemy sobie jeszcze o dwóch dodatkowych kwestiach, które w międzyczasie dodałem, więc myślę, że materiał będzie trochę obszerniejszy. Słuchajcie, zaczniemy od samych podstaw. To, co widzicie w tej chwili, no to jest nic innego jak wykres, tak? I możecie zauważyć, że tutaj są dwie rzeczy, które na pierwszy rzut oka od razu rzucają nam się w oczy, czyli kolory. Kolor czerwony i kolor zielony. Myślę, że na logikę jesteście w stanie się domyśleć, o co chodzi. Natomiast podpowiem, czerwona świeca jest to świeca spadkowa, tak? Czyli załóżmy tutaj ta świeca, a świeca zielona to jest świeca wzrostowa, tak? Czy możemy nazywać to świecę sprzedażową, a to świecę zakupową. Kolejnym ważnym czynnikiem na wykresie, który możemy zauważyć, to jest interwał. Interwał akurat na TradingView możemy zmienić tutaj. Z angielskiej monoklatury wygląda to tak, że zapożyczono słowo od minutes, czyli minuty, hours, czyli H od godzin i D od day. I w ten sposób się poruszamy w tym traderskim świecie. Jak to wygląda? No bardzo prosto. Jeżeli powiemy sobie M30, to nic innego jak interwał 30-minutowy. Tak? Jeżeli powiemy sobie H4, no to jest nic innego jak interwał 4 godziny, czy H1 to jest nic innego jak interwał 1 godziny. Bardzo prosto, tak? Więc jeżeli ktoś mówi sprawdź, załóżmy wykres, tak, albo linię trendu, załóżmy na H2, no to jest dla Was informacja, że chodzi o interwał 2 godzin. Kolejna bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o sam interwał, to aspekt związany z tym, że interwał pokazuje nam, ile dana świeca trwa. Tak? Ja będę akurat tutaj podążał myszką, ale zwróćcie uwagę na ten ciemny prostokącik tutaj na dole. To jest godzina, akurat, sorry, to nie jest godzina, tutaj mam interwał dzienny, no ale zmienił chociażby na 4-godzinny. Tak, no to możecie tutaj zauważyć, że każda świeca to jest jakaś określona godzina. Tak? Godzina 14, kolejna godzina 18, 22, druga rano, 6, 10, 14 i tak dalej. Czyli każda świeczka w tym interwale to równe 4 godziny. Jeżeli zmienilibyśmy na interwał 2-godzinny, no to w tym momencie każda taka świeca, no tak możecie zauważyć, to jest równe 2 godziny. Kolejny bardzo ważny aspekt, który należy poruszyć, jeżeli chodzi o sam wykres, to zwróćcie uwagę, że każda świeca otwiera się obok po prawej stronie, tak? Czyli jeżeli jesteśmy na interwale dziennym, no to jeżeli zakończy się dzień, no to kolejny otworzy nam następną świecę obok po prawej stronie w miejscu, w którym ona się zamknęła dzień wcześniej, jeżeli chodzi o interwał D1, tak? Czyli przed, nie wiem, interwał 4 godziny, no to 4 godziny wcześniej, w tym miejscu pomijając knoty, tak? Czyli zwróćcie uwagę, otwarcie tej świecy, pyk, obok, tak? Zawsze czerwona otwiera się z góry, pyk, obok. Nie bierzemy pod uwagę knotów, tak? Pyk, od góry w dół, dolna, znaczy inaczej, zielona od dołu, tak? Czerwona od góry, zielona od dołu, czerwona od góry, zielona od dołu, czerwona od góry, zielona od dołu i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że nie bierzemy pod uwagę knotów, tak? Czyli tych kreseczek, tak to nazwijmy. Czy można to nazwać, powiedzmy, cieniami, tak? Różnych tutaj fraz się używa, natomiast mówię dokładnie o tym. Kolejna ważna rzecz, gruba świeca, tak? Czyli ten tak zwany prostokąt, który możemy tutaj zaobserwować bez knotów, to cena otwarcia
od góry i zamknięcie od dołu, tak, o czym wspomniałem. Natomiast knoty to ruchy ceny w danym interwale czasowym. Każda świeca pracuje. Akurat tutaj pokażę Wam na interwale minutowym. To będzie łatwo zobaczyć, czy faktycznie ten ruch świecy jest. Zwróćcie uwagę. Tutaj każda świeca to jest 1 minuta, tak? 1337, 1339, 40, 41 i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że każda świeca pracuje. Jeżeli minie nam minuta, obok po prawej stronie na tej samej wysokości, o zobaczcie, widzicie? Tutaj, tak jak mówiłem, na tej samej wysokości czerwona od góry do dołu, tak? I ta świeca będzie pracowała przez minutę, w zależności jak będą się układać ordery. Zwróćcie uwagę, że ona będzie się poruszać, ja tutaj zostawię na chwilę myszkę, nie będę jej dotykał. Zwróćcie uwagę, że świeca pracuje, tak? I to, co jest istotne, to to, że każdy knot ma swoje maksimum i minimum. Teraz pytanie do Was, jak myślicie, gdzie jest maksimum danego knota, gdzie jest jego minimum? No można się łatwo domyśleć, że jeżeli mówimy o maksimum i minimum, no to maksimum to jest knot od góry, tak? Czyli to jest maksimum tego knota, a knot od dołu to jest minimum, tak? Tutaj mamy świecę, minimum, maksimum. No i tutaj zobaczyliście, że te świeczki właśnie pracują, otwierają się jedna po drugiej. W momencie, kiedy ona się zamknie, no to już ma dany kolor, tak? Czyli generalnie, jeżeli ona pracuje, teraz na przykład ta świeca jest w pracy, ma kolor zielony, ale jeżeli minie ta minuta i cena spadnie w dół, tak jak się tutaj to wydarzyło, no to w tym momencie kolor świecy też się zmieni. Wracamy na interwał dniowy. To by było tyle, jeżeli chodzi o takie typowe podstawy, jak na te świece patrzeć, czym są te kreski nad nimi, pod nimi, czyli tak zwane knoty, jakie informacje one nam dają i czy warto w ogóle na nie patrzeć. Uważam, że jak najbardziej. Wiem, że są osoby, które na tym rynku nie poruszają się i tak jakby nie patrzą, nie sugerują się tymi knotami, natomiast uważam, że często na knotach zdarzają się różne rzeczy, czy właśnie powiedzmy wywalenie pozycji poprzez zamknięcie jej w pozycji stop loss, czy jakiekolwiek inne zagrania, które mają miejsce, chociażby nawet czasami na knocie można wziąć sobie take profit, tak? Załóżmy, że ktoś tutaj grał tylko pod grubą świecę 10342, wystarczyło sobie zrobić take profit na 10430 i tutaj ten take profit zostałby zrealizowany, czyli knoty też biorą pod uwagę ordery, tak, tam po prostu cena dochodzi. Nieważne, że na chwilę, że tam była akurat duża oznaka kupujących czy sprzedających, w zależności na jaki knot patrzymy, o tym sobie zaraz powiemy. Natomiast ważne jest, że tam cena się znalazła i można było ją wykorzystać do tego, żeby zgarnąć take profit, bądź ustrzec się przed stop lossem. Często właśnie na te knoty nie patrzymy i przez to też wywala nam pozycję na stop lossie. Kolejnym krokiem, jak czytać dany ruch świec. Knoty to jest nic innego jak dynamiczna oferta kupna, tak? Czyli coś tutaj się takiego wydarzyło. Akurat knot od dołu to była oznaka chęci kupujących, tak? Czyli cena spadała i znalazły się jacyś kupujący, którzy już tutaj zaczęli to skupować, dlatego cena poszła do góry, tak? A knoty od góry to oznaki chęci sprzedających, tak? Czyli cena tutaj szła sobie do góry i w tym momencie już znalazły się osoba bądź boty, algorytmy, które po prostu to wyprzedały. Teraz tak, kolejna bardzo ważna kwestia to jest strefy, czyli tam, gdzie cena rysuje się kilka razy w danym miejscu, to też nie jest przypadek. Zwróćcie uwagę, oddalimy sobie trochę ten wykres. Zwróćcie uwagę, że jeżeli weźmiemy sobie, narysujemy sobie taki prostokącik, a tutaj akurat cena z knotami mocno wyszła, ale to nie szkodzi. Chodzi o aspekt związany z tym. Zwróćcie uwagę, cena sobie szła do góry, w tej strefie zareagowała. Tak? Możemy tą strefę przedłużyć o te knoty. Dlaczego się tak robi, to też sobie o tym opowiemy. Natomiast cena zareagowała tutaj po raz pierwszy, po raz drugi, można powiedzieć po raz trzeci, po raz czwarty. Tak? Czyli w tym momencie, kiedy cena spadała w dół, odbiła się, tutaj możemy sobie narysować kolejną taką strefę. Tak. To jest bardzo dobrym przykładem.
no to zwróćcie uwagę. Reakcja w tej strefie ciach spadek, w tej strefie zareagowała, odbiła, spadła i znowu odbiła w tym miejscu. Czy to jest przypadek? No nie. Tutaj te strefy pokazują nam właśnie duże oznaki handlowców, duże oznaki zakupowe i w tym momencie warto sobie taką strefę rysować i je sobie brać pod dominację na rozegranie. Tak, zwróćcie uwagę, cena poszła znowu do góry. Dlaczego akurat spadła z tej strefy? No to też nie jest przypadek. Spadła, co zrobiła? Zareagowała w tej strefie, podbiła się do góry, spadła, znowu do tej strefy, podbiła do góry, akurat tutaj tę strefę przebiła, natomiast od dołu, jak w momencie, kiedy mielibyśmy powiedzmy dotąd wykres, tak, tego nie widzimy, no to w tym momencie, jeżeli to strefę możemy sobie narysować i ją przedłużyć, tego wykresu nie mamy i załóżmy jesteśmy tutaj, no to grając pozycję na longa możemy podejrzewać, że w tej strefie, gdzie była wcześniej oznaka kupujących, cena zareaguje, tak? W momencie, kiedy tę strefę sobie przeciągniemy, to też możecie zauważyć, że tutaj też reakcje były na tym samym poziomie, czy reakcja tutaj też byłaby w tej strefie, tak? Kolejna bardzo ważna rzecz, im taki cień jest dłuższy, tak, załóżmy tutaj, tym jest większa presja zakupowa, tak? Długa, tworząca się świeca z dużym knotem, no to duża presja zakupowa, tak? Tutaj dobrze wiemy, że akurat w tym interwale każda świeca to jest jeden dzień, no to zwróćcie uwagę, tutaj taki delikatny obszar konsolidacji, małe ruchy ceny, tak? A zwróćcie uwagę tutaj, nagle ciach, długa cena w dół, czyli 9652 do jakiś 8492, czyli no praktycznie $1000 za jeden dzień, tak? Czyli duża presja zakupowa, to tak zwane mocne zejście. Jeżeli jest zielona, to jest duża presja kupujących, jeżeli czerwona, no to duża presja sprzedających. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze te sfery i to, że jest duża szansa, że tam cena zawróci i znowu się coś zadzieje, to zwróćcie uwagę, że cena dynamicznie wraca, robi knoty i lubi wracać w miejsca tych knotów, tak? Bo to dużo się po prostu wcześniej zadziało, tak? Czyli tak jak tutaj rozmawialiśmy, powrót, czasami tutaj powiedzmy tylko knotami cena reaguje, możemy jakiś inny przykład znajdziemy, trochę oddalimy ten wykres w drugą stronę, zwróćcie uwagę, chociażby tutaj krótka taka strefa, zwróćcie uwagę, że cena bardzo mocno zjechała, wróciła. Można powiedzieć, że to moglibyśmy trochę przedłużyć, tak? Dlaczego akurat w tym miejscu zareagowała? No to też nie jest przypadek, tak? Spadek w dół. Tutaj, jeżeli byśmy narysowali kolejną strefę, no to widzicie, też się tworzy i tak można rysować góra-dół, tam gdzie ten kanał tych kupujących jest silniejszy i możemy brać to pod uwagę przy rozgrywaniu swoich pozycji, tak? Spadła cena znowu do góry i znowu reakcja knotem w tym miejscu. To wszystko nie jest przypadek. Kolejna bardzo ważna rzecz, jak te ruchy cenowe się odbywają. Jeżeli cena gdzieś się formuje z knotami i spadnie, a tam na dole znów tworzy się knoty od dołu i cena stamtąd wzrośnie, to duża szansa, że od tej samej strefy knotowej będzie ona ponownie spadać, tak? Czyli to, co wcześniej Wam wyjaśniłem. Knot od góry, cena z jakiegoś powodu poszła mocno do góry i spadła, tak? Możemy tak sobie to czytać. Tutaj się po prostu coś zadziało, knot od góry, mocna presja zakupowa, cena spadła. Cena od dołu to jest mocna dominacja na wzrost, tak? To możecie sobie od razu zapisać, zanotować. Zwróćcie uwagę, cena mocno spada, knot od dołu i co się dzieje? Cena idzie do góry, tak? Cena spada, knot od dołu, cena idzie do góry. Knot od dołu, cena idzie do góry. Tutaj knot od góry, cena idzie do dołu, tak? Knot od góry, cena idzie do dołu. Knot od dołu, cena idzie do góry. Knot od góry, cena idzie do dołu. Knot od dołu, cena idzie do góry. I tak dalej, tak? Tutaj kolejny knot, cena w dół. Więc jest to coś, co trzeba rozegrać parę razy, to doświadczenie nabyć, ponieważ często, jeżeli na przykład jesteśmy w rynku, załóżmy w tym momencie, tak? $7425, cena idzie do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry i mamy już około 10 000, no to w tym momencie wydaje nam się, że ta cena będzie w nieskończoność szła do nieba, tak? No tak to się nie dzieje, zwróćcie uwagę, że ten wykres nie jest prosty, tylko cały czas jest góra, dół, góra, dół, góra, dół. Więc jeżeli mamy taki mocny wzrost w perspektywie jednego dnia, to aż się prosi o to, żeby ta cena odreagowała, co zresztą się dzieje, tak? Zwróćcie uwagę, tutaj bardzo mocny spadek ostatnio w marcu, tak? Cena z 9200, spadek na okolice
3900, akurat w tym przypadku na tym interwale, tak to wygląda, to aż się prosi, żeby przy takim mocnym spadku ta cena odreagowała do góry. To jest też informacja, którą możecie sobie wziąć dla siebie i ja wiem, że często ciężko tak to rozgrywać, dlatego że cena bardzo mocno rośnie, wydaje mi się, że jeszcze pewnie pójdzie do góry, ale im taki wzrost jest większy, tym większa szansa na to, że to jest dobra pozycja, dobre miejsce na to, żeby cena odreagowała i zajęcie pozycji przeciwstawnej, czyli pozycji na short. Zwróćcie uwagę na jeszcze bardzo ważną rzecz. Jeżeli mamy coś takiego, że rysujemy sobie strefę, powiedzmy chociażby tutaj, tak, czyli narysowaliśmy sobie świecę, nie świecę, tylko strefę, tak, której cena reagowała, to każde takie wybicie knotów to jest strefa, którą należy przedłużyć, tak? Czyli jeżeli bierzemy sobie pod uwagę to, żeby rysować sobie takie kanały cenowe, tak, od których cena może reagować, to każde przedłużenie knota to jest przedłużenie też tej strefy. Może troszeczkę inny przykład jeszcze znajdę, taki bardziej wydajny, bardziej logiczny. No chociażby tutaj, tak? Mniejszy kanał. Gdybyśmy brali pod uwagę tylko te knoty, tak? Załóżmy, mamy tylko ten pierwszy kanał, tak? Załóżmy, że tego wykresu nie widzimy, no to takie zejście tymi knotami to jest przedłużenie takiego kanału, tak? Dzięki temu, że przedłużylibyśmy taki kanał o tę dodatkową długość knotów, to zwróćcie uwagę, że dzięki temu wyłapałoby nam później tutaj tą pozycję od dołu i dobry moment na sprzedaż, tak? Więc zawsze każdy taki knot, który przebije nam taki kanał, to musimy tą strefę sobie dodatkowo powiększyć o długość takiego knota, ok? Często o tym początkowi traderzy zapominają i no, generalnie te kanały wtedy nie są zrobione i dostosowane do tego, co się dzieje na rynku. Jak analizować ruch cenowy na wykresie? Zwróćcie uwagę, że wykres jest w pełni powtarzalny. Na rynkach są powtarzalność, te powtarzalności widać. Największy kapitał na rynku jest sterowany algorytmami, botami, są do tego programy, traderzy, więc to, co się tutaj dzieje, jak powstają te kanały cenowe, to nie jest przypadek. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię. Przejdźmy może troszeczkę dalej na tym wykresie. Rysuję Wam tutaj taki jeden kanał dodatkowy, żeby pokazać Wam może w ten sposób, o co mi tak naprawdę chodzi. Zwróćcie uwagę na taką zależność, że w tym kanale są miejsca, moglibyśmy, oczywiście to jest tak na prowizorkę, tak, narysowane, tutaj to trzeba by było trochę poprzedłużać i ten wykres przybliżyć. No to chcę Wam pokazać, że taki kanał to jest dla ceny wsparcie bądź opór. Możemy to sobie bardzo prosto wytłumaczyć. Opór to jest sufit, tak? Wsparcie to jest podłoga, tak? Chodzimy na podłodze, wspieramy się, a jeżeli chcielibyśmy się przebić do góry, to taki sufit byłby dla nas oporem. Tak samo jest z ceną, tak? Ten kanał jest dla ceny oporem, czyli ona opiera się i nie poszła wyżej, tak? Opór, tak? A ten kanał jest dla tej ceny wsparciem, tak? Czyli ona spada, wspiera się, odbija, wspiera się. I w tym momencie zauważ, że wsparcie jest od góry, tak? Czyli tutaj było... Nie, tu jest, przepraszam, opór, tak? Cena szła od dołu, się oparła, tu był dla niej opór, tak? Te miejsce. Kolejne, tutaj opór. Kolejne, tutaj opór. Kolejne. Znowu opór, tak? No i zobacz, że w tym momencie te miejsca są oporem, tak? A teraz pokażę Ci jeszcze inną sytuację, ponieważ z drugiej strony
ten kanał to jest dla tych cen wsparcie, tak? Czyli możemy zauważyć, że te same zakresy cen, tak? Cena się porusza w tym kanale, ma opór, wsparcie, tak? Wsparcie, opór, akurat tutaj cena przebiła, później zobacz, że dla tego kanału, tak? W tej rozgrywce dla ceny to było wsparcie, tak? Ale możesz zauważyć, że w tym momencie już się sytuacja zmienia i w momencie, kiedy cena przebije to wsparcie, tak? Czyli tutaj cena reagowała w tym kanale, to było cały czas dla niej wsparcie, to wsparcie zostało przełamane, cena zeszła nieco niżej, poszła do góry, znowu zareagowała w tym kanale celowym, ale od dołu i już tutaj dla tej ceny w tym zakresie był to opór, tak? Czyli ten sam kanał, zwróćcie uwagę, że na pewnym etapie działania, funkcjonowania na wykresie, on jest wsparciem dla ceny, a na pewnym etapie jest już oporem, tak? Możemy sobie taki kanał przedłużyć. Zwróćcie uwagę, że tak to wygląda, tak? Czyli tutaj był opór, tak, od góry, ale już tutaj na przykład był wsparciem dla tej małej rozgrywki, tak? Zwróćcie uwagę, że te poziomy są powtarzalne i trzymają nam cenę w danym zakresie. Jeżeli mamy ten wykres, możemy sobie po prostu go oddalać, tak? Jak sobie takie opory rysować, jak to brać pod uwagę. Jeżeli na przykład tutaj cena nam reaguje, tak? Już my teraz mamy rozgrywkę w okolicy $7300, tak? To w momencie, kiedy cena nam pójdzie, powiedzmy tutaj w okolicy 7900, no to zwróćcie uwagę, że tutaj też były reakcje kupujących, tak? Czyli sprzedających, tak? Czyli tutaj coś w tym momencie się zadziało. Czyli jeżeli mamy narysowany taki dosyć krótki obszar, tak? I chcielibyśmy sobie taki kanał na tym 7900 postawić, tak? To zwróćcie uwagę. Tutaj duże reakcje, tutaj duże reakcje, tutaj duże reakcje. Załóżmy, że tyle widzimy na tym kanale, tak? Natomiast jeżeli sobie przeciągniemy wykres, no to możemy taki kanał narysować jeszcze dalej, zobaczyć, że dalej też cena zareagowała. Czyli im więcej reakcji w danym przedziale, tym ta cena akurat tutaj bardzo mocno reagowała, wiele razy, więc opór czy wsparcie, w zależności o jakiej sytuacji mówimy, jest po prostu silny. Tak? I dzięki temu wiemy, że im więcej cena zareagowała na tym przedziale, to tym takie wsparcie, taki opór się umocniło. Tak? Jeżeli powiedzmy będziemy mieli cenę po raz kolejny na poziomie, powiedzmy tutaj około $13 000, tak? To jeżeli sobie narysujemy ten kanał, to widzimy, że cena zareagowała tylko tutaj 2 razy. Ewentualnie, jeżeli sobie rozciągniemy, to oczywiście znajdziemy miejsce, gdzie cena mogła tu reagować, ale zauważcie, że tutaj nie ma dużych elementów konsolidacji, więc cena śmiało tutaj przebijała te poziomy i zapewne w momencie, kiedy przejdziemy po raz pierwszy w poziomy w okolice $13 000, no to znowu tutaj będą jakieś zagrania, które będziemy mogli sobie narysować. Okay? Ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest taka lekka statystyka, ponieważ im więcej razy cena zahacza o dany poziom wsparcia czy oporu, to jest większa szansa, że go przebija. I tutaj będą na przykład breakoutu, czyli tak zwanego przebicia, przełamania, zmiana oporu na wsparcie. Akurat w okolicach $7200 taki breakout nam się tworzył. To może pokażę to na innym interwale, że 4 godziny. Zwróćcie uwagę. Cena w okolicy 6900, 7000, tak, nawet do 7200, w zależności na jakim okresie to rysujemy. Zwróćcie uwagę, było jedno podejście, drugie podejście, trzecie podejście, czwarte podejście, cena spadła, znowu tutaj podeszła, to akurat tylko było wybicie knotem, kolejny raz, czyli wiele razy reagowała, praktycznie ponad miesiąc czasu, więc w momencie, kiedy przebije świeca od dołu taki kanał, tak, czyli tutaj był
opór, 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 opór. W tym momencie, kiedy przybija kanał, no to już ten kanał, zwróćcie uwagę, jest dla niej wsparciem, tak? Czyli jeżeli mamy przełamanie takiego silnego oporu na ceny, to jest to bardzo byczy sygnał, czyli sygnał wzrostowy i w tym momencie prawdopodobnie cena będzie się rozgrywała już nad tym kanałem, tylko będzie od niego odbijała jako wsparcie, tak? Czyli możemy wziąć pod uwagę, że spadek poniżej tak mocnego oporu oczywiście jest możliwy, natomiast na pewno cena parę razy tutaj zareaguje i dopiero ma szansę spaść. Więc możemy tutaj brać pod uwagę taki kanał do swoich rozgrywek. Ok? Więc to, co jest istotne, to to, że taka właśnie kwestia sugeruje, że cena zacznie się poruszać w kierunku przebicia, tak? Czyli przybiła od dołu, no to w tym kierunku prawdopodobnie ta cena będzie się poruszać. Ok, to by było na tyle. Kolejne nagranie za 2 dni. Do tego nagrania chciałbym, żebyście zrobili pracę domową, czyli żebyście też narysowali kilka przykładów knotów, tak? Oznaczyli je kreskami, gdzie widzicie takie knoty, gdzie są ich maksima, gdzie są ich minima. Narysowali kilka takich kanałów cenowych, tak? Żebyście też wykorzystali strzałki do tego, żeby pokazać, gdzie taki kanał dla danej ceny ma opór, a gdzie ma wsparcie, ok? Wykorzystajcie sobie dowolny interwał, możecie nawet porysować, powiedzmy, na interwale, umówmy się tak, zróbcie to na interwale dniowym, 4-godzinnym i na interwale 30-minutowym, czyli 3 razy rozegrajcie te same zadania, czyli maksima, minima, kilka kanałów i zaznaczenie, gdzie jest opór, a gdzie jest wsparcie dla ceny i w tym momencie robicie ikonkę aparatu i zapisujecie obrazek i ten obrazek udostępniacie do sprawdzenia na forum Mr. Porada w dziale praca domowa. Ok? Musicie to ćwiczyć, praktykować, bo inaczej nie posiądziecie tych umiejętności, nic nie wydarzy się w momencie, kiedy praktyki nie ma działania, tak? Wydaje się, że nawet po obejrzeniu tego nagrania okaże się, że to, co zobaczyliście, jest dla Was logiczne, zrozumiałe, natomiast w praktyce, jeżeli zaczniecie rysować, to okaże się, że te pierwsze rysunki sprawiają nieco trudności, ale już drugi czy trzeci na pewno będzie łatwiejszy i im więcej tego narysujecie, im więcej tego zrobicie, im bardziej się przełożycie, tym będzie Wam łatwiej w przyszłości, a to są fundamenty, które są potrzebne do tego, żeby przejść dalej. Ok? Więc pamiętajcie, po obejrzeniu praca domowa za 2 dni kolejne nagranie, tam będą już kolejne rzeczy do zrobienia, dlatego nie traćcie czasu i przyłóżcie się do tego, ponieważ będzie łatwiej przyswoić kolejne materiały. Jeżeli na tym etapie się pogubicie, to później będzie ciężko Wam to wszystko nadgonić, a o to chodzi, że dział praca domowa jest po to, żebym mógł to sprawdzić i ewentualnie zweryfikować, poprawić, co jest ok, a co warto zmienić. Okay? Kolejne nagranie za 2 dni, gdzie porozmawiamy sobie m.in. o tym, jak wyznaczyć dane poziomy cenowe, jak rysować siatkę poziomów, jak powstaje korekta i czym właściwie jest, jak taką korektę zmierzyć i dlaczego jest ona dominacją na dany ruch, czy to spadkowy, czy to wzrostowy, jak takie korekty oznaczać i jakiej techniki używać do oznaczania tejże korekty. Dzięki na dziś, to by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam i słyszymy się w kolejnym nagraniu. Cześć!